Pop Goes and the Machinist. Do tej pory dużo już zwiedziliśmy, pokonaliśmy bossów, dowiedzieliśmy się trochę na temat maszynisty, poznaliśmy też sekrety Fritza i ciekawostkę Wimpsa. Wiele więcej już nie zostało, więc zbierzmy te informacje i rozwiążmy wszystko, co jest do rozwiązania w Pop Goes Arcade. Także witam wszystkich, to 5. odcinek z tej gry, 2. odcinek z maszynisty, prawdopodobnie już ostatni, chyba że wejdzie jakiś inny, duży update z nowym contentem, ale nie spodziewam się za dużo, ta gra już więcej nie potrzebuje, a zespół powinien obecnie skupić się na Evergreen, nie ma co tego opóźniać. Już prawie dotarliśmy do maszynisty, 3 bossów pokonanych, 3 karty dostępu zdobyte, ale jak powiedziałem ostatnio, istnieją inne ścieżki do odkrycia po pokonaniu Bonniego. Mamy 3 klucze do martwego lasu, mamy 3 karty do maszynisty i jest jeden dodatkowy sekret i właśnie nim zajmiemy się na początek. Ten sekret był w pewnym sensie już lekko zapowiadany, Wimps o nim wspominał, ale tak naprawdę nie ma żadnej konkretnej informacji, co powinniśmy zrobić. W pewnym sensie to nawet dobrze, ciekawie. To jest faktyczny sekret, który znajduje się podczas losowego okrążenia po mapie, najczęściej podczas zbierania brakujących postaci do indeksu. Czy domyślacie się, o który dialog Wimpsa może tu chodzić? Po pokonaniu Bonniego pojawia się nowy, dodatkowy boss, który zastępuje Foxiego. Wszystko związane z tą postacią jest bardzo zagadkowe. Pojawia się tutaj mroczny, tajemniczy The Mangle. Jeśli pamiętacie wydarzenia z The Dead Forest i przeczytacie dialogi dokładnie, to łatwo jest wywnioskować, kim jest ta postać. To duch kogoś, kogo już znamy, jego ojciec także jest duchem i używa też znajomych wyrażeń, to jest Król Freddy. Pamiętacie? Wimps mówił, że według pogłosek duch Króla Freddy'ego wciąż z nami jest i nawiedza podziemia. Właśnie tutaj to wszystko zmierzało. Mangle ma 2500 żyć. Dużo więcej niż ktokolwiek inny w tej grze. No i postać ma swoje własne quirki. Ma hak Foxiego, który bije za 5 razy, a także moc kosy Króla Freddy'ego, która przebija się przez tarczę. A żeby tego było mało, to ma jeszcze dodatkową umiejętność. Skok jest bezużyteczny, bo Mangle jest wszędzie i tak czy tak potrafi nas trafić podczas skoku. No, tak naprawdę wciąż jest użyteczny. Obrażenie od skoku to zawsze będzie 100, niezależnie od haka, niezależnie od naładowanego ataku, dlatego polecam cały czas skakać co tą 3. turę. Ale na nagraniu robi coś lekko innego, gdzie można zdobyć osiągnięcie Departed Ultra, które otrzymamy za pokonanie Mangle bez używania skoku. Co 3 tury musimy tankować te gigantyczne obrażenia. Jeśli użyjemy bloku, to 250 obrażeń, Dev Plus pomniejszy to jeszcze o 1/3, a jeśli mamy tarczę, którą robot zniszczy, to też jest to zmniejszone o połowę. Tutaj będzie leciało udane podejście na specjalne osiągnięcie, ale niestety chwilę to zajmie, jak mówię, 2500 żyć. Ale bardzo mi się podoba, jak zespół zbudował tą postać. Już mówiłem to w poprzednim odcinku, biorą stare koncepty, tworzą z nich coś zupełnie nowego. 3 wersje robotów w 3 rasach, według mnie przynajmniej, zmierzają do doskonałości i zbliżają się do luksów, choć ostatecznie oznaczają coś zupełnie innego. To nawiązanie nie ta sama postać. Teraz dostajemy Mangle, ale to jest zupełnie nowy Mangle, nowa interpretacja. To wciąż jest kupa złączonych części zebranych z Foxiego, ale wykorzystuje inne części, łączy w sobie roboty, które tutaj wcześniej zniszczyliśmy. Nie przypomina Mangle z FNAF 2, zupełnie. Jest czymś nowym, czymś bardzo ciekawym. To też jest Król Freddy, który domaga się rewanżu. Wygodnie, że akurat tutaj była broń Króla Freddy'ego, bo jest mu bardzo przydatna. Zastanawiałem się, czy to może właśnie kosa była powodem nawiedzenia, ale Wimps wspominał, że król krążył po całym podziemiu, więc nie jestem pewien, czy to o to chodzi. Śmieszny twist w tym momencie jest też taki, że ten konkretny Mangle to facet. Zastanawiam się, czy to tak po prostu wyszło, czy to może umyślne nawiązanie do wiecznych debat o pojęciu tego robota. Choć ten faktyczny Toy Foxy w oryginalnym Pop Goes był kobietą, przynajmniej przed rebootem. Ciekawi mnie teraz, czy Mangle Toy Foxy dostanie w Evergreen jakiś redesign, czy może użyją tego samego, co było w oryginale. Póki co ta postać nie została jeszcze w ogóle pokazana, chyba że nie zauważyłem jakiejś małej figurki na którymś teaserze pokoju. Nie zdziwiłbym się. Jest tam porzucana masa drobnych szczegółów, ale chyba nic nie było. Nikt jej nie znalazł.
Ogólnie to jest prawda, że twoje własne umiejętności, znajomość mechanik, dobra strategia są w tej grze potrzebne. Potrzebujesz tylko odrobiny dobrego RNG i bum, każdy będzie pokonany. Ale wiecie, co jeszcze może wam pomóc? Po prostu więcej itemków. Ta gra jest lekko pay to win, jeśli o to chodzi. W teorii możesz kupić sobie 99 tarcz, używać ich w kółko i pokonasz Mangle znacznie łatwiej niż ktoś, kto ich tyle nie ma. Oczywiście nie polecam tej strategii, bo przejdę całą grę od początku do końca, zanim wy wyfarmicie na nie wystarczająco pieniędzy. Ale chodzi tutaj tylko o to, że im więcej itemków, tym prostszy boss. Jeśli macie problemy, to sobie po prostu coś dokupcie. Wciąż trzeba rozumieć jakieś minimum strategii, bo jeżeli masz 100 żyć tuż przed hakiem, to żaden ruch ci nie uratuje. Jeśli zablokujesz lub przeskoczysz atak, to zginiesz, a jak wyleczysz się na maksa, to hak zbija pełne życia. Ale żeby nie iść też w drugą stronę, nie polecam walczyć bez itemków. To najtrudniejsze wyzwanie, ale nie wymaga ono jakichś specjalnych umiejętności. Wymaga świetnego RNG podczas wykopywania itemków, żadnej w tym zabawy. Mangle jest pokonany. Dusza króla Frediego odchodzi, już prawdopodobnie na dobre. Wiecie, to byłoby bardzo wygodne w fabule FNAF, jakby skopanie tyłka robotowi uwalniało jego duszę od tak samo jak tutaj. Ale chyba niestety nie jest to takie proste. Pokonanie Mangle daje nam nagrodę Scythe, czyli kosę króla Frediego. To upgrade do naszego haka i dzięki niemu będziemy mogli wbić kosę w żebra robotom, pomimo tego, że mają tarczę. Co jednak lekko wkurza, to że nie wiadomo kiedy robot nałoży na siebie tarczę. Zachęca cię to, żeby oszczędzać broni i czekać na nią, bo może pojawić się zaraz po twoim użyciu kosy. Ale nie jest taki duży problem. Lepiej mieć power up niż go nie mieć. Nie zawsze wszystko się perfekcyjnie ułoży, ale gra wciąż staje się lekko łatwiejsza. Skoro pokonaliśmy Frediego, światło w lokacji przestały migać. Tutaj macie porównanie. Wcześniej migały, teraz po naszym zwycięstwie już w ogóle. Jedna z 3 ścieżek zakończona. Skoczmy teraz do martwego lasu. Zbugowaliśmy grę, dostaliśmy zepsute klucze, więc przydałoby się ich użyć. Ciekawe, co w ogóle znajdziemy w tej zablokowanej strefie. Fritz nie był w stanie poprawnie zagrodzić dostępu, ale przynajmniej wrzucił komunikat. Nie powinno cię tutaj być. Zgój błąd, włącz grę. Fajnie, ale mogę to kliknąć, a tak czy tak wejść głębiej w las. Jest tutaj kompletna pustka. Żadnych walk, żadnej muzyki, przynajmniej animacje działają tyle dobrze. No i to ostrzeżenie pojawi się w kółko za parę sekund, ale nie jest to duży problem. Na Fryca będzie czekanie niespodzianka następnego dnia, 20 powiadomień o tym samym błędzie. Zabawne trochę. W sali tronowej króla Frediego nie ma nikogo. Jest tylko dziura w ziemi. Głębiej widzimy następną, a cała lokacja jest już niedokończona, brakuje hitboxów na obiektach. I schodzimy głębiej. Tutaj jest trawa w ogóle z jakiegoś powodu. Fritz najwyraźniej planował tutaj walkę z minibossem robotem Freddym. Taki był pewnie oryginalny plan, który został zastąpiony przez Mangle, kiedy Fritz zrezygnował z 4. lasu. To ogólnie zabawne, że za tą grą stoją prawdziwi ludzie w prawdziwym świecie, ale z drugiej strony stoi za nią Fritz w swojej restauracji. Popularnie chciał minibossa Freddiego, ale z niego zrezygnował. Po czasie mapka staje się całkowicie zniszczona, my schodzimy coraz głębiej i głębiej, aż nagle natrafiamy na foldery. W jaki sposób dotarliśmy na komputer Fritza i mamy dostęp do jego danych? Network, Security, Cam 7. Dosłownie docieramy do zapisów z kamer wewnątrz Weaselware. Skoro wciąż gramy w RPG, to system próbował jakoś zinterpretować ten plik i zaczął walkę. 2 interfejsy się ze sobą połączyły i zbugowały. Nie możemy atakować, nie możemy się bronić, nie możemy skasować plików, ale możemy je przejrzeć. Przedstawiam server room, to tutaj Blake wchodził, żeby włączyć nasz telefon. To pierwszy teaser serwerowni ogólnie. Pierwsze nagranie jest przed 2 dni, a drugie jest przed 1 dnia. Blake zniknął, ale ktoś tu przyszedł i użył przystawki, żeby podnieść jedną płytę z podłogi. I jest też trzecie nagranie, też z poprzedniego dnia. To wygląda na śmierć Bonnie. Wiemy, że zginęła, powiedziała nam już o tym sama, jako duch w pierwszej części gry. Czy wiecie, jak to oryginalnie w Pogos wyglądało? Tam historia jest taka. Fritz Gray to ofiara The Bite of 87 i z tego powodu ma dużą traumę związaną z tojami, zwłaszcza z toj Bonnie, który dokonał ugryzienia. Próbował tą traumę zwalczać na wiele sposobów, naukowych, psychologicznych, też magicznych. Jeden normalny sposób to było po prostu otaczanie się tymi postaciami w małych ilościach. Rozumiem, że właśnie dlatego figurki tych robotów znajdują się w restauracji.
Nazwał też swoją córkę Bonnie, żeby pokochać to imię, ale trauma nie znikała. I pewnego dnia Bonnie założyła maskę Bonnie, bo to brzmi zabawnie, Bonnie. Fritz dostał wtedy ataku paniki i oszalały zabił swoją córkę siekierą. Kiedy był tworzony Pop Goes 2, to zostało zasugerowane, że Bonnie wiedziała, że tak się stanie, że chciała śmierci. Ale Pop Goes Evergreen jest rebootem i to wydarzenie zostało tutaj zmienione. Nie wiem jak bardzo, ale parę informacji już tutaj zostały pokazane. Oryginalnie Bonnie zginęła u nich w domu, a jej duch poszedł za ojcem do pizzerii. Teraz zginęła wewnątrz pizzerii, w serwerowni. Powodem śmierci była zdecydowanie znowu ta sama maska. Fritz musiał ją zobaczyć i dostać ataku paniki, ale to wydarzenie jest czymś nowym, zmienionym. Teoria jest taka, że Bonnie chciała coś zrobić wbrew woli ojca. Może nawet hakować roboty i zmusić je do czegoś. Zgaduję, że przebrała się za złodziejkę, założyła maskę dla niepoznaki i grzebała w serwerowni, aż nagle została przyłapana przez ojca i zabita. Po tym wszystkim nawidziła restaurację. Wygląda, że nawidziła serwer. Cały to Weaselware. Jeżeli to jest prawda, to gra może kierować się zupełnie innymi zasadami niż wcześniej, bo nie może kontrolować robotu, umyślnie próbować nas przestraszyć. To byłyby prawdziwe akcje zamiast halucynacji. No przynajmniej częściowo. Mechanika paniki wciąż istnieje, więc jumpscary wciąż powinny być nieprawdziwe. Roboty pewnie wciąż nie są w stanie fizycznie nikogo skrzywdzić, tak jak to wyglądało w oryginalnej grze. No ale z teorii to tyle. Tyle z tego drugiego sekretu gry. Skoro to już za nami, zajmiemy się w końcu finalnym bossem. Ostatnia ścieżka do przejścia, spotkanie z maszynistą. Macie jakieś finalne typy na temat jego tożsamości? Blake? Może Manora? Na streamie nie wykluczałem opcji, że to ona stworzyła roboty tylko po to, żeby spędzić trochę czasu z Pop Goesem. Choć chyba tak odpowiedź zniszczyłaby trochę jej postać w pizzerii. No chyba, że naprawdę dobrze by to ukryła. Sam maszynista nie może się już doczekać spotkania z nami. Jesteśmy w stanie dać mu coś, czego roboty nie mogą. Osobistą opinię. Jest bardzo dumny ze swoich dzieł, ale nie ma nikogo, żeby go poklepał po plecach i pochwalił niestety. Roboty są bezmyślne. Właśnie tutaj wchodzimy my, właśnie tutaj potrzebuje nas. Maszynista to Morse the Mole, kret o imieniu Morse. Nie mylcie go z morskimi morsami, bo po angielsku nazywają się Walrus, a nie Morse. Zupełnie co innego. Nie wiem ilu z was zna Morsa, ilu nie. Jeśli przeszliście Pop Goes, to prawdopodobnie widzieliście go w ekstrasach. Morse jest jedną z porzuconych postaci, która kiedyś miała trafić do oryginalnej gry, ale została zastąpiona. I widać z dialogu, że zespół dobrze o tym wie, bo Morse pyta się czego pamiętamy. Mówi, że został odrzucony z zespołu, dosyć oczywiste nawiązania. Zabawne jest to, że w ekstrasach mogliśmy zobaczyć memowy model z laserami zamiast rąk. Zwłaszcza chodzi mi tutaj o to, że to właśnie Morse zbudował te filary, te lasery śmierci dla króla Frediego. Raczej nie było to umyślne, bo raczej zespół nie pracował nad Pop Goes Arcade od razu z myślą o drugim rozdziale, ale no podobieństwo jest zabawne. Anyway, walczymy z Morsem. Jego walka jest dosyć unikalna, bo Morse może korzystać ze wszystkich specjalnych umiejętności. Skoku, haku, kopania. Z tą jednak różnicą, że to nie do końca są te same ruchy, ale jakaś imitacja. Jego oryginalne wersje tych ruchów. No, domyślam się, że kopanie ma obcykane od tak z założenia, ale jego hak jest zastąpiony wielką łopatą na jego plecach, a skok jetpackiem. Jetpack nie przeskakuje ataku, Morse dostaje obrażenia, ale dopiero potem leci w powietrze, żeby uniknąć go w następnej turze. Za jego plecami znajduje się monitor, na którym widać następny ruch, więc zawsze wiemy czego się spodziewać. Jako że walczymy teraz z bossem, to tutaj także chcę pochwalić się moim udanym podejściem do specjalnego osiągnięcia. Scrapped Ultra. Jest zwyczajne osiągnięcie Scrapped za pokonanie maszynisty, a Scrapped Ultra dostaje się za pokonanie go bez użycia ani jednego itemka. Trzeba dużo inwestować w dig, mieć dobre RNG, żeby leczenie regularnie wchodziło. Nie jest to porównywalne do tego, jak niemożliwe było podejście do walki z Mengry w ten sposób. To tutaj dosłownie zajęło mi jakieś 2 podejścia. Co jest tutaj warte uwagi, Morse nie leczy się poprzez użycie dig, a wykopuje jakieś dziwne fragmenty. Gdy zbierze 3 części, to powstaje z nich laser śmierci i ten zaczyna wysysać z nas życie. Musimy go rozwalić zanim nas zabije.
Jest to ciekawa zmiana mechaniki. Nikt nas nie atakuje turowo, musimy tylko szybko wciskać guziki i on będzie tak w kółko zbierał te części do lasera. Wyzwanie Ultra jest wyjątkowo trudne właśnie tutaj, gdzie ciężko jest cokolwiek wyliczać, bronić się, żeby przeżyć do następnej tury. Jeśli RNG da ci w kość i żadnego leczenia nie dostaniesz, to po prostu zginiesz od lasera, finito. Znacznie bardziej napięta sytuacja niż w innych momentach walki. Choć wciąż nie jest jakoś bardzo trudna. Jeśli macie problem z laserem, to ulepszenie Dev Plus spowalnia otrzymywanie obrażeń, może być bardzo pomocne. Wyglądałoby, że to już koniec, ale Morse postanowił nas oszukać i nagle idzie sobie na przerwę, żeby odsapnąć. Wrzuca nam na twarz prototyp Manory. Chciał zrobić także jej roboty, ale z nich najwyraźniej zrezygnował. W fabule Arcade to niby byłoby tyle, ale to też jest nawiązanie do starych gier. W Pop Goes 2 mieliśmy się dowiedzieć, że Fritz pracował nad Manorą, jako odpowiedź na jego traumę związaną z JJ, ale z tego zrezygnował. W jednym koncept arcie miała nawet eksplodować. Stąd mamy Aborted Manorę, a w Arcade po prostu Prototype Manorę. Dobrze jest rozwalić ją najszybciej jak tylko możliwe, bo na monitorze z tyłu widać, że Morse leczy się z każdą turą. Im szybciej wygramy, tym mniej się wyleczy. No i jako, że jest to już finalny boss, to polecam zużywać dużo itemków, o ile nie robicie tego specjalnego challenge'a. Choć Ultra nie bierze pod uwagę tych 2 itemków za skrapy, więc możecie przyspieszać sobie ładowanie umiejętności, co jest bardzo przydatne. Sam bardzo nie lubię zużywać itemków, więc je oszczędzam, ale mógłbym robić dużo więcej. Teraz to jest już naprawdę ostatnia prosta. Musimy tylko dobić Morsa, to będzie koniec. Więcej twistów już nie ma, żadnych dodatkowych pułapek nie ma przygotowanych. Prosto do końca. Morse został pokonany. Rozumiem, że Pop Goes brutalnie go morduje, jak to też się działo z innymi postaciami wcześniej. Przerażająca gra. Wimps miał rację, że to jest w końcu drapieżnik. Morse opowiada swój smutny monolog o tym, że chciał zostać zauważony. Chciał zostać doceniony. Czy zaimponował nam swoimi dziełami? Czy gdyby sprawy potoczyły się inaczej, byłby częścią zespołu? Nie wiem jak dokładnie działa zbieranie progresów Pop Goes Arcade, ale za pokonanie maszynisty i Bonnie dostaje się 181%. Mangle to następne 9%, a wszystkie trofea w pokoju w karczmie to 10%. I tak osiągamy 200% kompletności gry. 7 trofeów, które jest do zdobycia to po kolei. Pokonaj Króla Frediego i uzupełnij Bestiariusz, pokonaj maszynistę i uzupełnij indeks,
Potem kup wszystkie soundtracki, zdobądź wszystkie farby i kup trofeum w sklepie za 995 monet. Dopiero wtedy zdobędziemy wszystko i będziemy mogli zobaczyć teaser na koniec gry. Spodziewam się, że każdy zdobędzie wszystkie farby, bo nie są one jakoś szczególnie nigdzie ukryte. Jeśli macie z nimi problemy, to przeżyjcie wszystkie te dodatkowe strefy, które trzeba przeskoczyć, przekopać lub przejechać na linię. Te farby są najtrudniejsze do znalezienia, choć wciąż proste do ogarnięcia. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, Bestiariusz wymaga zdobycia wszystkich złotych wersji animatroników i nie możemy już ich spotkać, więc w sklepie kupuje się po prostu kartki do Bestiariusza. Soundtrack Gildedów, karty po 100 monetek każda i jeżeli żadnego Gildeda nie spotkałeś wcześniej, to jest niestety 700 monetek do zebrania, a potem jeszcze trofeum za 995. Ale w jednej aktualizacji zostało dodane coś, co przyspiesza ten grind. Po pokonaniu maszynisty te przejścia zaczynają się trząść i znajdujemy tam robotyczne BB. 4 BB, po jednym w każdym podziemiu. Rusty, Metal, Pristine i Prototype BB. Mają różne osobowości, różne śmieszne teksty i powstały tylko po to, żeby popełniać przestępstwa podatkowe. Znaczy biorą od nas skrapy i przetwarzają na pieniądze. Jasno mówię, że jest to nielegalne, ale cóż. 10 monet za jednego skrapa, 25 wymian na robota to 1000 monet za 100 skrapów. Załatwienie ich wszystkich chwilę zajmie, ale nie musicie tego robić, chyba że dla osiągnięcia na Steamie. Bez osiągnięcia to są po prostu roboty, które przyspieszają grindowanie do osiągnięcia trofeów. Nic więcej. Każdy robot ginie po wymianie, wyłącza się, wykonał swoje zadanie i już nie musi funkcjonować. Następny taki czarny humor, lekkie mroczne tło w tej grze. Dzikie, to chyba dobre jest słowo. Popgoes jest bardzo bezlitosnym, brutalnym, dzikim bohaterem ogrodu. Chroni swoich przyjaciół, ale nie ma litości dla swoich wrogów. Każdy BB coś daje po śmierci i może to być trochę mylące, ale to są części do złotych młotów do sypialni w karczmie. Nic więcej. Każdy boss w The Dead Forest pojawia się w maszyniście i po pokonaniu ich czerwone bronie zmieniają się w złote. Ale BB nie ma swojej drugiej walki, więc on jako jedynie tego nie miał. Było tak niespójnie trochę. Ta poboczna misja właśnie to zmienia i wszystko w sypialni staje się złote. Gdy macie już 200% kompletności gry, trzeba tylko pokonać maszynistę drugi raz dla teasera. Niektórzy mogą wymaksować wszystko zanim w ogóle dotrą do maszynisty, ale wtedy muszą sobie radzić bez 4 BB. Ja polecam po prostu pokonać go normalnie po raz pierwszy, a kiedy macie już 200%, zrobić wyzwanie ultra, bez używania itemków. Jak to woli. Teaser na zakończenie gry przedstawia biurko, design telefonu, którego będziemy używali w Popgoes Evergreen. Ładnie to wygląda, jest to duży level up do oryginału. Ogólnie dużo więcej się tutaj dzieje, patrząc chociażby na te naklejki, rysunki z tyłu, na tą tabliczkę powyżej komputera, daje to sporo życia i realizmu do tej lokacji, to jest prawdziwa restauracja dla dzieci. No i jest znacznie ciemniej, mroczniej niż w oryginale. Pierwszy Popgoes, z tego co pamiętam, to nawet nie celował w bycie horrorem, nic z tym złego oczywiście, ale tym razem chcą tego horroru. Skoro już ten teaser został pokazany, to zobaczcie jeszcze nowy, inny teaser, który wyszedł chwilę po premierze gry. Prototyp biura. Nie jest to finalna wersja, ale pokazuje całość, wszystkie strony, mechanikę paniki, różne kolory telefonów. Zobaczcie, całość link jest w opisie. Podoba mi się to, jak okno ze Stone'em zostało zmienione, ta pozycja, ten rozmiar robota dodaje bardzo dużo klaustrofobii do tej gry. Strasznie mi się podoba ta zmiana. Spodziewam się, że Blake, Popgoes i pewnie też wiewióry będą zachowywały się i zbliżały do nas tak, żeby wzmacniać tę klaustrofobię jeszcze bardziej. Ta gra to bardzo wyjątkowy fangame FNAF, bo roboty nie próbują nas zabić, a z tego powodu są znacznie bliżej nas. Bardzo unikalne doświadczenie.
Na Twitterze możecie też zobaczyć, że zespół bierze pod uwagę możliwość zmiany pory dnia. Gra ma mieć swój tryb Endless, w którym walczysz w nieskończoność do skutku, do śmierci. Jeśli dotrwasz do rana, to zobaczysz poranne światło za oknem. To jest niesamowicie zabawny koncept. Na pewno te zmiany pory dnia będą jakoś uproszczone, bo raczej nie zrobią całej animacji, setek wersji rosnącego i wpadającego światła do tej całej lokacji. Ale koncept jest bardzo ciekawy. Więc tak, to już wszystko z Pop Goes Arcade. Pokonaliśmy maszynistę, przeszliśmy grę na 200%. Jak wam się ta gra podoba? Ja uwielbiam RPG. Ta gra jest fajnie skonstruowanym RPG-iem. Zaczynasz z podstawowym konceptem uderzania i bronienia się, potem cały ten koncept się rozwija, dodaje nowe mechaniki, wszystko ewoluuje. Zespół Pop Goes też wprowadził wiele update'ów, żeby zrebalansować rozgrywkę, przyspieszyć ją trochę dla osób, które popełniły parę błędów po drodze. Bo czuję, że wersja 2.0, ta która wyszła na premierę gry, była zbalansowana pod tryhardów, pod osoby, które już dobrze wiedzą, co mają zrobić. Dlatego Kane podawał trochę zaniżony czas na pełne przejście gry. Wiele osób dochodziło do końca i nagle wychodziło, że muszą bardzo dużo grindować dla pieniędzy, żeby parę rzeczy odblokować. Teraz to wszystko zostało przyspieszone i zrebalansowane i bardzo mi się to podoba. Tak więc ściągajcie i grajcie Pop Goes. Nie ma się co jeszcze nastawić na Pop Goes Evergreen, bo dużo czasu minie, zanim ta gra wyjdzie. Arcade i Evergreen są programowane przez Emila Mako, który jednocześnie zajmuje się swoją własną grą pod Funverse, Five Nights at Candy's 4. Jeśli wszystko dobrze zrozumiałem, to po premierze Arcade, po wszystkich aktualizacjach i bugfixach, Emil będzie teraz skupiał się wyłącznie na Candy's. Skończy swoją grę, a potem wróci do Evergreen. W międzyczasie pozostali członkowie zespołu wciąż mają dużo własnej roboty do zrobienia, więc to nie jest tak, że prace całkowicie staną. Wszyscy się zajmują swoimi sprawami, a Emil później przyjdzie, żeby to wszystko połączyć w jedną grę. No dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądnięcie tego filmiku, bo fangamy na moim kanale to jednocześnie najlepszy content i najgorszy. Pop Goes miał w miarę średnią, słabą premierę i jest to niestety zrozumiałe. Gra RPG to raczej nie jest coś, czego się fani FNAF spodziewali. Gdyby to było coś pokroju Pork Chopa z gierką i horrorowym segmentem, to zgaduję, że zebrałoby znacznie większe zainteresowanie. Tak bywa. Wspierajcie serię, wspierajcie Funverse, żeby Scott miał dobre powody kontynuować ten projekt. Dziękuję i zobaczymy się w następnych filmach.